Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj kolejny przedstawiciel TP-Linka, czyli firmy, która zazwyczaj oferuje urządzenia mające świetny stosunek ceny do możliwości. Znana seria produktów Deco TP-Linka. Kolejny Modemo router, w zasadzie router 4G+, LTE Advanced, czyli z agregacją częstotliwości. To, co na pewno aktualnie się przydaje, gdzie coraz częściej pasma LTE są niestety już zapchane, szczególnie w miastach. Dzisiaj mamy na tapecie model Deco X24G, bo jest też Deco X20 bez 4G, jeżeli dobrze pamiętam. To jest model 4G dodatkowym modemem i oczywiście jest tutaj od razu informacja, że pracuje z całą serią Deco. 4G+, kategoria 6, to istotne, czyli do 300 megabitów na sekundę. Jeżeli dobrze pamiętam, są to dwa pasma agregowane, na tyle możemy liczyć. Pokrycie 200 m2, też spory zasięg, o tym trzeba wspomnieć. Umożliwia to nawet spory dom, spore mieszkanie pokryć dobrym zasięgiem Wi-Fi, a internet oczywiście z sieci na przykład komórkowej, ale możemy też zacząć od sieci komórkowej, a kiedy dostaniemy już złącze stałe, na przykład światłowód, możemy po prostu zmienić źródło sygnału na WAN. Więc to jest urządzenie przyszłościowe, inwestujemy raz, mamy sprzęt na wiele lat. Wsparcie dla Amazon Alexa, Home Shield, oczywiście Home Shield jest technologią TP-Linka, Amazon Alexa to asystent głosowy Amazona. Jeżeli chodzi o opakowanie, mamy jeszcze informację, że router współpracuje z siecią 4G, 3G, więc wstecznie kompatybilne. 3G i tak niedługo zostanie wyłączony, więc przyjmijmy, że jest to albo 4G, albo 4G+. Jeżeli chodzi o Wi-Fi, tutaj mamy w standardzie o prędkości do 1800 megabitów na sekundę i do 150 urządzeń możemy jednocześnie podłączyć do punktu dostępowego. Oczywiście mamy wsparcie dla Wi-Fi 6, to też istotne. W tej chwili już nie polecam kupowania sprzętu bez Wi-Fi 6, to rozwiązanie przyszłościowe. Mamy technologię Mesh, wsparcie dla technologii Mesh Wi-Fi. Tutaj mamy też router w technologii Wi-Fi 6 Mesh, więc możemy w razie czego, jeżeli będzie potrzeba zasięg powiększyć, dokupić kolejne urządzenia, które również TP-Link ma w swojej ofercie. Mamy również informacje, no tutaj w zasadzie powtórzone, informacje z pierwszej strony. Zredukowany lag, czyli opóźnienia w sieci. Porty są gigabitowe 3. Łatwa konfiguracja poprzez aplikację Deco. Druga strona, przykładowe działanie. Mamy tutaj informacje właśnie o tym meszu. To, co mówiłem, jedno urządzenie dokupujemy później w ramach, jeżeli będziemy mieli taką potrzebę, kolejne. Powiększamy zasięg sieci domowej, ale modem jest tylko jeden, ten główny, który w tej chwili przeglądamy w tym wideo. Mamy tutaj oczywiście informacje o eliminacji martwych stref. TP-Link Home Shield to, tak jak powiedziałem, technologia bezpieczeństwa, ochrony w sieci. Z takich bardziej oczywistych technologii mamy też Network Protection, Parental Controls, czyli ochronę rodzicielską, Quality of Service i możliwość raportowania. Tylnia strona. Mamy jeszcze stronę przednią, gdzie mamy opisane porty urządzenia, czyli mamy tutaj zewnętrzne anteny, możemy z nich skorzystać, nie musimy, to też istotne, początkowo możemy z nich nie korzystać. Porty WAN, LAN, oczywiście korzystając z portu WAN tracimy LAN, czyli w przypadku korzystania z internetu przez Ethernet mamy tylko dwa porty LAN i reszta po Wi-Fi. Port zasilania, gniazdo resetu i kart SIM jest chyba na dole. Teraz mamy podane jeszcze parametry techniczne, szczególnie jeżeli chodzi o wsparcie dla pasm. Mamy tu B3, B8, B20 słynne, więc częstotliwości tak naprawdę 2100, 1800, w Polsce istotne 2600, 900, 700, przepraszam, 800, ale 900 również jest, 800 i 700, więc wszystkie w zasadzie główne pasma w Polsce, jeżeli chodzi o technologię 4G, są wspierane. Mamy też pasmo 2600, czyli powinien pracować w sieci Plus również ten modem. No 3G jest HSPA
pełne wsparcie do 21 megabitów na sekundę zapewne. Natomiast te pasma będą wycofywane w Polsce, więc na nich się nie będę skupiał. Sieci bezprzewodowe, słuchajcie, Wi-Fi. Mamy na 5 MHz 1200, 5 GHz oczywiście, 1200 megabitów i 574 megabity na 2,4 GHz. Łącznie daje to te 1800 megabitów, o których pisał producent. Mesh Protocol K802.11K VIR. Mamy technologię MIMO, czyli wielokrotne wyjście i wielokrotne wejście. Mówimy o antenach nadawczo-odbiorczych. Mamy kodowanie 1024, WPA3 szyfrowanie na plus, bo to jest nowy system. IPv6 też kompatybilność oczywiście musi być. I mamy tutaj informację właśnie o opcjonalnym wsparciu dla łącza zapasowego Ethernet. Te 3 porty gigabitowe, wymiary i informacja o aplikacji, która działa na Androidzie i na iOS 9.0, Android 4.4, więc nawet archaiczne urządzenia tak naprawdę. Kraj produkcji, jeżeli będzie inny niż Chiny, to się zdziwię. Zawartość pudełka. Mamy deko, samo urządzenie, kabel Ethernet, instrukcje, adapter i powinny być 2 adaptery do kart. Nie, przepraszam, 2 adaptery do anten. Oczywiście mamy informację o obsłudze właśnie 4G+ i prędkości pobierania do 300 megabitów na sekundę. To istotne, bo wyższych standardów agregacji 3 pasm, chociażby wyższej kategorii, ten modem nie wspierali, tak nie jest źle. Made in China oczywiście, jeżeli chodzi o produkcję. Tak, mamy tutaj kraj produkcji. Przejdźmy do rozpakowania. Taka krótka informacja, bardzo ładnie zapakowane. W jednym pudełku mamy drugie, w tym drugim pudełku mamy ładnie zamontowany sam modem router. Do tego dochodzi ciekawy, też stylizowany na biało zasilacz, a sam zasilacz, słuchajcie, ma mocy 1,5 A, 12 V, czyli 18 W. Nie jest źle, dosyć energooszczędny, ale spory. Słuchajcie, z logiem TP-Linka. Długość jakieś 1,5 metra maksymalnie. Końcówka oczywiście dosyć standardowa. Mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, w pudełku jakieś ciekawe gadżety. Tak, słuchajcie, mamy te przejściówki, o których mówiłem. To są przejściówki do anten. Gdyby ktoś potrzebował zewnętrzne anteny, wiem, że wielu z Was z nich korzysta. Słuchajcie, jest to ciekawe urządzenie w formie takiej tuby, więc elegancko wygląda nawet, myślę, że w każdym salonie. Wygląda bardziej jak taka świeczka. Tak mi się kojarzy. Jeżeli byśmy skrzętnie to ukryli, to tylko napis może zdradzać, że jest to urządzenie elektroniczne. Pod spodem mamy, słuchajcie, oczywiście dane techniczne i port do resetowania i miejsce na kartę SIM. Tutaj już tylko w formacie nano, więc jeżeli macie inne karty, to trzeba będzie je przyciąć albo wymienić. Tylko nano SIM, przejściówek nie ma, trochę otworów wentylacyjnych, u góry też jest otwór wentylacyjny, otwory wentylacyjne, ale tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o design, no to dużo tutaj, myślę, że na takie 4 plus mocne albo 5 w szkolnej skali można ocenić to urządzenie. Jeszcze pokażę Wam kolejne kroki. Najpierw proponuje producent ściągnąć aplikację, później włożyć kartę, podłączyć do prądu i połączyć się poprzez aplikację z urządzeniem, aby je skonfigurować. Jak widać, urządzenie umożliwia również wybór odpowiednich pasm, jeżeli chodzi o częstotliwości LTE. Tutaj mamy dostępne B3 w Orange i B20 i możemy też zaznaczyć, które pasma mają być łączone w Carrier Aggregation, czyli w agregację częstotliwości. W przypadku Orange nie ma zbyt dużego wyboru B3 i B20 w mojej lokalizacji. Słów kilka o modemu routerze TP-Linka. Podczas kilkutygodniowych testów ja ze swojej strony nie zauważyłem
żadnych niepokojących sytuacji. Oprogramowanie działa stabilnie. Jeżeli chodzi o sam modem, również on ma też taką ciekawą funkcję, że możemy wpisać sobie PIN na kartę SIM i automatycznie oczywiście modem będzie ten PIN podawał. Nie wszystkie urządzenia, wszystkie modemy to mają, dlatego zaznaczam. Chyba starsze modele TP-Linka tego nie miały, ale to naprawdę stare. Teraz nie ma już takiego problemu. I tutaj możemy zapomnieć o wpisywaniu ręcznym PIN-u, żeby uruchomić internet. Co do samego urządzenia, prędkości u mnie nie są jakieś rewelacyjne, ale wynika to z tego, że mieszkam w mieście, w obszarze, gdzie jest spore natłuczenie, spory ruch i niestety w dzień te prędkości około 40 MB na sekundę, jeżeli chodzi o ściąganie przy agregacji dwóch częstotliwości, były możliwe. Niekiedy nieco wolniej, ale takie 20-40 MB jak najbardziej osiągałem. W nocy oczywiście można liczyć na wyższe prędkości, ale do tych 300 megabitów umówmy się, że w polskich sieciach w tej chwili przy takim dużym obciążeniu raczej nie dobijecie, chyba że w nocy gdzieś na odludziu. Natomiast prędkości są w zupełności wystarczające do normalnego, codziennego użytkowania internetu, nawet na kilku urządzeniach, więc tutaj zastrzeżeń nie mam. Sam design urządzenia bardzo mi się podoba i tutaj też mógłbym mieć takie urządzenie w salonie do użytku, gdybym nie miał oczywiście stałego łącza. Myślę, że urządzenie jest godne polecenia i warto, jeżeli się przeprowadzacie gdzieś, gdzie nie ma w tej chwili stałego łącza, z niego skorzystać, a tak jak powiedziałem we wcześniejszej części materiału, jeżeli już będziecie mieli stałe łącze, zawsze można zrezygnować z sieci 4G i przełączyć się na zwykły modem, wtedy nie musicie nic robić, przekonfigurowywać sieci, tylko podłączacie modem i wszystko działa. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proponuję również oczywiście łapki w górę, a także subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Proponuję, abyście również oglądali inne materiały wideo na kanale. Hej, hej, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale.